Cześć, ja jestem Jonasz, a Wy jesteście na kanale Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sojusz. Dzięki za to, że subskrybujecie, dzięki za to, że zostawiacie komentarze. Zapraszamy Was do kolejnego odcinka, w którym będziemy omawiać temat kostki. Legendarnego plecaka, który swoją legendę zyskał zwłaszcza w latach 90. i 2000, ale był doskonale znany już wcześniej i był podstawą przenoszenia ekwipunku przez żołnierzy Wojska Polskiego już w latach przedwojennych. Powiemy sobie dzisiaj troszeczkę o historii tego plecaka i o tym, co przenosili żołnierze w kostce. Zapraszamy. Głównym wzorem przedwojennego plecaka, czy też tornistra, jak wówczas go nazywano, był wzór 33. Natomiast sam plecak, sam tornister w kształcie takim przypominającym trochę sześcian był znany już wcześniej. Wzór 33 wywodzi się od plecaków m.in. pruskich i jeszcze wcześniejszych, no bo jakby nie patrzeć, to idea nie uległa większym zmianom w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia od wieków. Oczywiście plecak kostka pewnym zmianom na przestrzeni lat podlegał i za chwilę omówimy sobie krótko te zmiany i powiemy sobie dokładnie o tym, co było w kostce. W roku 1955 pojawia się tornister wzór 33 łamane na 55, czyli tak naprawdę wzór jeszcze przedwojenny, tylko poddany pewnym modyfikacjom. I tak, warunki techniczne określają, że dno było wyłożone płytą z dykty i tak samo boki. Boki były również usztywnione za pomocą płyt z dykty, więc plecak, nawet pusty, zachowywał swój kształt i przypominał właśnie kostkę. Natomiast te dykty były dość cienkie, często w warunkach trudnej eksploatacji się łamały i w związku z tym późniejsze wersje były już tej dykty pozbawione. Plecak wzór 55, pierwszy wzór powojenny, był jeszcze plecakiem z szerokimi szelkami. W odróżnieniu od tego wzoru późniejszego, z późniejszych lat, który ma już szelki wąskie. Dlaczego? O tym za chwilę. Czyli jest to dla nas sygnał, że w tamtych latach nie było jeszcze koncepcji pasoszelek i mieliśmy do czynienia z pasem skórzanym i oddzielnym plecakiem, który był na szerokich szelkach. Najpóźniej w roku 1966 pojawiają się projekt plecaka z cienkimi szelkami. I to jest dla nas sygnał, że najpóźniej w roku 1966 wchodzi w życie koncept pasoszelek. No bo skoro mamy cienkie szelki, to znaczy, że nie są one już przystosowane do noszenia plecaka wprost na ramionach, tylko przeznaczeniem szelek jest przypięcie ich do szelek od pasoszelek. Po czym poznać kolejne wersje tego plecaka. Najłatwiej po klamrach, dlatego że wcześniejsze klamry haczyki były lakierowane na zielono, a później stosowano już zwykłe, niemalowane na kolor. Przechodzimy do tego, co żołnierz nosił w kostce. Jeszcze tylko mała dygresja na temat tego ekranika, który tutaj widzicie. To, jak pamiętacie z poprzedniego filmu, był ekranik do troczenia menażki. Czyli w sytuacji, kiedy żołnierzowi nie było wydawana torba na wyposażenie, która umożliwiała przenoszenie menażki właśnie w tej torbie, no to przepisy mundurowe mówiły, że należy tę menażkę przytroczyć za pomocą troków do tego właśnie ekranika. Kostka była zapinana na zwykłe wrasiane paski i tutaj również widzimy na tych klamerkach, że są one lakierowane na kolor zielony. Otwieramy klapę. W tej wersji klapa jest już pusta, nie ma na niej od strony wewnętrznej żadnych dodatkowych kieszonek, natomiast w tej wcześniejszej wersji z lat 50. na klapie była dodatkowa kieszonka na niezbędnik. Natomiast później, jako że niezbędnik przyszedł do tego na wyposażenie, to ta kieszonka została wyeliminowana i w późniejszych wersjach już jej nie ma. Mamy dodatkowe zabezpieczenie w postaci pasa, który spina nam tutaj wzdłużnie całość, tak samo zabezpieczony na zwykłą klamerkę. No i kolejne zabezpieczenie w postaci wydłużonych ścianek bocznych, które tworzą nam takie tutaj klapy. One zamykają się na całości tego, co jest w środku, również są zabezpieczone taką zwykłą taśmą. No i teraz, co jest w środku? W środku jest komplet troków
czyli pasków, które umożliwiają nam troczenie do plecaka dodatkowych elementów wyposażenia. W tym przypadku są to troki wczesne, nielakierowane, z naturalnej skóry i dodatkowo, jak widzicie, mają lakierowane na zielono klamerki. To jest dla nas sygnał, że są to troki w wersji wcześniejszej. Dodatkowo mają jeszcze takie dodatkowe szlufki. Natomiast w późniejszym czasie troki były już lakierowane na brązowo, a klamerki nie były malowane. No i oczywiście nie było tych dodatkowych szlufek. Co dalej? Ręcznik do nóg, który poznajemy po tym, że ma on taki oto zielony pasek, bo był także ręcznik do reszty ciała, który jest po prostu biały. Są na nim jedynie takie zdobienia, drobne przetłuszczenia w tym materiale, które układają nam się w litery WP, czyli oczywiście Wojsko Polskie. Dalej, dres, czyli ubiór sportowy, ale oczywiście w zimie bardzo często służył on również za ocieplacz. Dres był dwuczęściowy, składał się oczywiście ze spodni, ze ściągaczem gumowym w pasie i łatwo rozpoznać dres z okresu PRL-u, no bo wiadomo, dresy, popularnie zwane frytkami, znacząco się nie różnią od tego, co było w PRL-u, ale jednak drobne różnice są, między innymi nogawki, które w współczesnych dresach posiadają już ściągacze gumowe, a tutaj mamy do czynienia z takimi zwykłymi rozcięciami i brak jest ściągaczy gumowych w nogawkach. Do tego oczywiście bluza, czyli część górna. Tutaj również wersja z takiego już późniejszego PRL-u, wyprodukowana w czerwcu 1982 roku. Wcześniejsze wersje tym się różniły, że miały dekolt bardziej wycinany w serek, późniejsze mają już taki dekolt okrągły. No, skoro jest dres, to muszą być też trampki, obuwie sportowe, czyli popularne jagodzianki. Tutaj akurat wersja nieco późniejsza. Wersje wcześniejsze były określone jako półtrampki model Derby produkcji zakładów 100 mil Grudziądz. Kubek. Kubek, bardzo ważna rzecz. Kubek jest wykonany z melaminy, czyli z takiego twardego plastiku. Umożliwia żołnierzowi przyjmowanie płynów, jakie by te płyny nie były. Woreczek, który kryje nam zestaw do konserwacji obuwia polowego, który składa się z mazaka, szczotki miękkiej i szczotki twardej, tzw. błotniary, która, jak sama nazwa wskazuje, służy do czyszczenia wstępnego obuwia z błota. Zestaw alarmowy. Zestaw alarmowy, na który składa się kilka elementów, po prostu komplet bielizny. Czyli skarpety letnie, koszulka z długim rękawem, kalesony bawełniane, wzór 7284. Ten wzór się nie zmienił właściwie przez cały okres PRL-u, odkąd zostały te kalesony opracowane. Wzór się nie zmienił i mimo tego, że warunki techniczne ulegały pewnym zmianom, to numeracja samego wzoru się nie zmieniła. Były to kalesony dopinane na guziki w pasie i ze ściągaczami w kostkach. No i tutaj opinie są różne odnośnie tego, czy ten element występował we wszystkich jednostkach, czy też nie, ale w większości jednostek wydawano onuce. Onuce kwadratowe, wymiar 60 na 60 cm, które służyły żołnierzom jako skarpety. Co jeszcze? No były też klasyczne pantofle nocne. Pałatka, wzór 5629. Oczywiście sama pałatka jako koncept istniała już wcześniej, ale ten wzór 5629 pojawił się w roku 1972 i występował w trzech rozmiarach. Rozmiar pierwszy od 160 do 170 cm wzrostu, rozmiar drugi do 180 i rozmiar trzeci do 190 cm wzrostu. Jeśli chodzi o stosunek procentowy rozmiarów, to 35% wszystkich pałatek było produkowanych w rozmiarze pierwszym, 50% wszystkich pałatek było produkowanych w rozmiarze drugim i 15% wszystkich pałatek w rozmiarze trzecim. Pałatka jest wykonana z tkaniny NAM14, czyli tkaniny namiotowej. Do pałatki mieliśmy dodatkowo omasztowanie, czyli dwa
aluminiowe słupki, można powiedzieć, i zestaw śledzi, który umożliwiał nam rozbicie pałatki w formie namiotu albo takiej bardzo uproszczonej wersji zwykłego stożka, albo można było dwie pałatki, dwóch żołnierzy łączyło sobie dwie pałatki razem i tworzyło to taki bardzo prosty daszek, namiot dwuosobowy, który dawał nam podstawowe ukrycie przed wiatrem, wodą, śniegiem czy innymi. Jak rozpoznać rozmiar pałatki? No słuchajcie, dawniej pałatka była towarem, można powiedzieć, dość nisko cenionym. Kto słyszał historię o panu Mironie, ten wie. Krzysiu, pozdrawiam. Natomiast tym, którzy nie wiedzą, to mogę powiedzieć, że dawniej pałatki były przedmiotami bardzo tanimi, obecnie są bardzo drogie. No i powiedzmy, że chcecie sobie kupić pałatkę, wchodzicie na Allegro czy tam na Elixa, wyszukujecie, śmiejecie się z ceny, a potem okazuje się, że nigdzie nie ma podanego rozmiaru. Bo nie ma pieczątki, a pieczątka się zamazała, nie ma nic. Bierzemy sobie pałatkę i patrzymy na tę część tutaj, dolna krawędź pałatki. Mamy tutaj takie okute blachą dziurki. No i teraz liczymy. Raz, dwa, trzy. Czyli pałatka jest rozmiaru trzeciego. Dwie dziurki, pałatka rozmiar 2. Jedna dziurka, pałatka rozmiar 1. Co jeszcze? W kostce były również kultowe BGS-y, czyli bojowe gacie sportowe albo bojowe gacie szeregowca w formie takich właśnie spodenek sportowych w kolorze atramentowym. Również występowały w 3 rozmiarach. Tutaj mamy akurat rozmiar 3. Z tyłu mamy jeszcze dodatkową malutką kieszonkę. No i dalej przedmioty higieny osobistej. Czyli szare mydło, tutaj akurat jest to biały jeleń, chociaż ze wspomnień rezerwistów wynika, że marki mydła były różne, różniły się od siebie, czasami trafiały się inne marki. Tutaj akurat w tym przypadku jest to mydło biały jeleń. Zestaw do higieny jamy ustnej, czyli szczoteczka do zębów, w tym przypadku jest szczoteczka zapakowana jeszcze fabrycznie, wyprodukowana przez Bielską fabrykę szczotek w Bielsku Białej i pasta do zębów Nivea, wyprodukowana przez zakłady Pollena Lechia w Poznaniu. Chusteczka do nosa, pędzelek do golenia, żyletki Polsilver i maszynka do golenia Visamed P1 Junior. No i jeszcze jeden przedmiot, czyli kuchenka, która umożliwiała podgrzanie potrawy. Dzisiaj mamy oczywiście racje żywnościowe typu S, które wyposażone są w podgrzewacze chemiczne, dolewa się wody i to nam sprawę załatwia. Wtedy takich wynalazków jeszcze nie było, ale za to były tego typu kuchenki. Jak widzicie, konstrukcja jest banalna. Mamy tutaj płytkę i 2 kolejne płytki na zawiasach, które można sobie w ten sposób rozłożyć, ustawić paliwo turystyczne stałe i zapałki. Także to nam się składało na zestaw do podgrzewania wody, posiłków. No i jeszcze jeden ważny element, który składał się na kompletne oporządzenie polowe, czyli to, co nam dzisiaj robi za obóz, koc. Koc wełniany, który cholernie gryzł i ogólnie nie był może szczytem techniki, ale przynajmniej jeśli był suchy, to był ciepły. Koc rolowało się w taki wałek i można go było przytroczyć po szczycie i wzdłuż boków plecaka. Do tego celu służą nam tutaj te troki u góry i troki boczne, które umożliwiają nam przymocowanie koca do bocznej części plecaka, więc wszystko razem tworzyło nam właśnie plecak, na co był przytroczony koc. No i w sytuacji, kiedy żołnierz ten plecak brał ze sobą w pole, brał go ze sobą do boju, to na szczyt wchodził jeszcze pokrowiec z kombinezonem OP1. I to wszystko, czyli kombinezon, koc, plecak, pasoszelki i wszystko to, co na pasie tworzyło nam razem kompletne oporządzenie polowe żołnierza Sił Zbrojnych PRL od początku lat 70. do końca lat 80., a nawet i dalej, o czym zapewne świetnie niektórzy z Was
pamiętają. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co było w kostce. Dzięki, że oglądaliście. Tyle na dzisiaj, tyle z mojej wiedzy. Pamiętajcie o tym, żeby w komentarzach pisać, o czym chcecie jeszcze obejrzeć materiały, o czym powinniśmy dla Was nagrać kolejne odcinki. I jeszcze jedna ważna sprawa. Uruchomiliśmy własną stronę w serwisie Buy Coffee, więc jeśli macie ochotę, jeśli podoba Wam się to, co robimy, podoba Wam się nasza twórczość, to możecie nam kupić symboliczną wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee łamane na GRH Sojusz. Dzięki za dzisiaj. Ja jestem Jonasz, a Wy jesteście na kanale GRH Sojusz. Czołem.